Cześć, witam Was w Kubrick Studio. Jesteśmy firmą polską, produkujemy skrzynie narzędziowe Kubrick, te piękne ślicznotki w Polsce. Mówię to wszystkim tym, którzy obejrzeli nas po raz pierwszy. Słuchajcie, nasz ostatni odcinek Kubrick Studio obejrzało ponad 500 000 osób, również zza oceanu. Widzieliśmy to po godzinach, w których wchodzicie na ten filmik. I słuchajcie, ośmieleni tym wynikiem 500 000, to znaczy, że ogląda nas bardzo dużo osób również zza oceanu, postanowiliśmy ściągnąć naszych konkurentów również zza wielkiej wody, żebyście zobaczyli nasze wyroby w otoczeniu konkurencyjnym światowych liderów. W tym pomogł mi oczywiście Bartek, Piotrek i ja, Grzegorz. Dobra, słuchajcie, mamy podstawowy set, 3-elementowy set kart, średnia skrzyna niska. To jest taki podstawowy set, od którego większość z Was zaczyna. Sami żeśmy od tego zaczynali, tak? Tak. No. Słuchajcie, jeśli ktoś mówi zestaw, rozumie na ogół 3 elementy, rozumieją to kupcy, klienci i wszyscy z branży. Mamy 3 elementy, na samym topie skrzynkę niską, czyli odpowiednik naszej 200, wszystkich innych modeli DeWalta i Milwaukee. Skrzynka, żeby to była jasność, jest w klasie tych dużych skrzynek, czyli 55 cm, to jest dokładnie te 20 tam cali. Tutaj mamy niespełna 40, to wszystko plus minus 2-3 cm, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. DeWalt, Milwaukee, mniejsze trochę od Kubricka, bo Kubrick nie ma tego amerykańskiego wymiaru, jest trochę dłuższy. 58,5, a to są różnice, które się sprowadzają do około tam maksymalnie 2 cm. Czasami to ma znaczenie, Bartek. To ma znaczenie, ale nie aż w tak dużych skrzynkach. Słuchajcie, skrzynka z zewnątrz niska, nie posiada tutaj rączki. To, co posiada, to system automatycznych zapięć. To, co już mówiliśmy wcześniej, widzimy tu pewne inspiracje. Słuchajcie, inspiracja inspiracją, ale według mnie to jest po prostu naśladownictwo. Zobaczcie, system DeWaltowski jest dokładnie taki sam, czyli krótko mówiąc, inżynierowie z Flexa wzięli skrzynię DeWalta i zrobili wszystko najbardziej podobne, żeby obejść patenty. Żeby obejść patenty, ale mamy ten system automatyczny. Przypominamy, że to jest o tyle w porządku, że zapięcie pamięta pozycję, czyli odklikuję z tej strony, odklikuję z tej strony. Już to miałem wcześniej zrobione, podnoszę. Następnie kładąc, zapięcie automatycznie się zapina. Są zwolennicy tego rozwiązania, są przeciwnicy. Jedni mówią, że to ułatwia życie, drudzy, że się łatwo psuje. Każdy podejmuje decyzję sam. Po środku kolejny temat, nieprzypadkowo tutaj, mamy możliwość montażu połowicznych organizerów dzięki takim tutaj wichajstrom. To jest też ewidentna inspiracja. Nie mamy rączki, czyli... Chociaż nie ma rączki, bo w DeWalcie rączka jest, nie? W DeWalcie rączka ale w jest. nie ma. Tutaj też nie ma rączek bocznych. Ogólnie, jeśli byśmy się przyjrzeli, tutaj z kolei patrzę nieprzypadkowo w ten róg i w Milwaukee, mamy zapięcia i mamy przede wszystkim te naroża, te listwy zabezpieczające, pijące do Milwaukee, tak? Z różnicami, bo Milwaukee ma tutaj ten zderzak ewidentnie odsunięty. To jest rozwiązanie lepsze naszym zdaniem, dlatego że jest ta przestrzeń na zgniot, na deformację. Tutaj jest na pewno jakaś ochrona, ale gdyby... widzisz, z drugiej strony mamy tutaj inserty, czyli możemy wykorzystać to w taki sposób, jak wykorzystujemy to w Kubricku. Tu się pojawia właśnie też chyba wątek kubrickowy pod tytułem, że... Czyli, słuchajcie, trochę Kubricka we Flexie jest. Coś tam o nas wiedzą. Coś tam o nas wiedzą, myślą podobnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Słuchajcie, mamy te listwy, widzicie tutaj pewien ciąg cały. Mamy też zapięcia, tutaj ciężko mówić o jakimś naśladownictwie, bo jest jak gdyby ogólny trend w tych dobrych systemach, że zapięcia są solidne, mają elementy z tworzywa w całości lub mają takie pałąki. Szczerze mówiąc, żeby było wszystko jasne, to są bardzo porządne skrzynie. Bardzo porządne skrzynie, zrobione są naprawdę dobrze. Rozmawiamy w tej chwili o funkcjach, o inspiracjach, o pewnej tożsamości systemu, ale skrzynie są zrobione naprawdę dobrze. To, że są wyprodukowane w Chinach, nie mylcie z tym, że są wyprodukowane źle.
Jest to dobra, To jest porządna... stara, dobra marka, legendarna jeśli chodzi o elektronarzędzia, która weszła, zmieniła się kapitałowo, teraz właścicielem jest koncern chiński. I produkowane są w Chinach. Produkowane żeby było są w Chinach. Dystrybucja na cały świat jest z Chin. Słuchajcie, to teraz też słowo, żebyśmy na wstępie tak gdyby sobie złapali, to jest być może najdroższy system na rynku. Ten słupek, który stoi teraz obok mnie, kosztuje 1500 zł. Skrzynka niska to jest kwota około 400 zł, skrzynka środkowa w zależności od oferty 400-500, a kart to jest około 700-800 zł. To są sytuacje, jakbyśmy złapali droższe niż Milwaukee, które stoi u mnie, bo jeśli sprytnie poszukacie, to możecie to kupić za jakieś 1400 zł, 1300, być może w oficjalnej dystrybucji ciut więcej, a myślę, że taki słupek Kubricka, który stoi tutaj z boku, to jest przez pół. Czyli mówimy gdzieś o 800 zł. Czerwony, mówimy oczywiście o wersji czerwonej. Tak. Otwieramy szybciutko skrzynkę. Tutaj plus dla Flexa, dlatego że skrzynka jest głęboka, pękata. Myśmy mierzyli, to ma 13 cm. Ma 13 cm głębokości. Do tego rantu. Ewidentnie ta przestrzeń w środku pozwala na to, żeby zmieścić narzędzia ręczne, elektronarzędzia. Też nie poskąpili na wyposażeniu, bo są kuwetki, tak, takie dwie podłużne. Dwie odkryte i dwie mamy z zapięciami i z przegrodami. Dla wszystkich potencjalnych użytkowników zalecamy ostrożność, bo to jednak jest polipropylen. Tutaj pewna oszczędność, ale jest to zamykane i jest. Ale jest i to jest fajne. Oczywiście jest uszczelka, klasa wodoszczelności dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, to jest IP65. Tutaj słowo na temat Kubricka 66, niby tylko cyferki. Najważniejsza różnica taka, że to 20 litrów wody, wąż ogrodowy, Kubrick, myjka ciśnieniowa, 100 litrów wody na minutę. I wąż strażacki. Wąż strażacki. Tu jeszcze widzimy, że pewnie się to będzie rozwijać, bo mamy prowadnicę dla, jak podejrzewam, jakiś przegród i miejsce też zgadujemy pod lokalizator Słuchaj, GPS. Milwaukee i DeWalt takie rzeczy mieli od lat. Nie zobaczyłem puenty, natomiast coraz bardziej rynek skrzynek narzędziowych idzie w stronę samodzielności. Już się Czyli w Milwaukee też są te miejsca pod... szczególnie w skrzynkach, tak. pod przegrody, ale Ale ich nie ma, tak? Mimo tego, że system jest dość już dojrzały, nie ma ich. Nie ma tego, natomiast Czasy zrobić. zrobić i na szczęście są oferty gości, którzy drukują, kumają, więc to też taki koloryt. Myślę, że tyle o tej skrzynce. Tak, tu rączka gumowana, to tylko wspomnimy o tym. Kawał skrzynki, czuć, że jest solidna. Tutaj ciekawostka, są odboje takie gumowe od dołu, dokręcane. To jest fajna sprawa, tak? Dobra, panowie, ale przecież ci, którzy oglądają nas po raz pierwszy, chcą zobaczyć, co praktycznie za połowę ceny oferuje Kubriczek. Tak. Oni mają te jakby dwupiętrowe piórniki Tak. i pod piórnikiem kubełki. My mamy takie tematy z... Średni 2 mały, 1 duży. Tak. Przegródki 2. Przegródki od razu mamy, tam ich nie ma i mamy płytę dociskową, No, żeby się nie która przesypywało, stanowi jakby ekwiwalent tych przeźroczystych zamknięć. A to dlatego, że mamy dwie rączki, czyli możemy ją nieść tak jak neseser, jak walizkę, a możemy ją też nieść za tą dużą rączkę. I tutaj takim tytułem telegraficznego skrótu, dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy, polecamy inne odcinki, ale Kubrick oferuje bardzo wiele różnych pokryw. To jest najciekawsza, to jest po prostu duży organizer, ale to sobie powiemy za chwileczkę, bo Bartek, jesteśmy... wiesz co, szybciutko teraz na przebitkach, zobaczcie, mamy pokrywę Vario, pokrywę Technik, Tak. pokrywę Profi i pokrywę Ekspert, którą tu widzimy. tą, którą widzimy Expert, czyli 4 różne pokrywy możemy zastosować według naszych potrzeb, natomiast wszystkie systemy amerykańskie mają tylko jedną podstawową Nie pokryvę. mają jedną i to ważna informacja dla nowych użytkowników. Te wszystkie pokrywy, które zobaczyliście na przebitkach, oczywiście można łączyć ze sobą, miksować. Słuchajcie, lecimy do skrzynki środkowej. Tu się żarty kończą. Kawał skrzynki. O ile skrzynka wcześniejsza, niska, posiadała tylko jedną rączkę, tu są Aż 4. aż 4. Są dyskusje. Ta rączka oczywiście rozumiemy, po co jest. Ta też rozumiemy, bo niesiemy w dwójkę. Ta trzecia jest dla nas kontrowersyjna, bo za bardzo nie widzimy sensu jej. Natomiast producent się zdecydował, oferuje tą rączkę. Pozostałe funkcje są tożsame z wcześniejszą, czyli Połówkowy organizer, połówkowe, oczywiście automatyczne zapięcia. Mamy tutaj taki centralny system do blokowania i fajną rzecz, karteczki do podpisu. Karteczki są fajne, ale rączka jest byle jaka. Zobaczcie, Milwaukee, które było ewidentną inspiracją dla tego systemu, zrobiło wcięcie. Zrobiło system zapinania tu i wcięcie, żeby nasza łapa, zobaczcie, miała tutaj możliwość ruchu, tak? Dołożymy jeszcze rękawicę ochronną i mamy komfort. Natomiast zobaczcie, Flex, który ewidentnie naśladuje Milwaukee, popełnił kuriozalny błąd konstrukcyjny.
zrobił spinanie po środku, mógł z boku i zobaczcie, jeżeli ja tutaj, to już goła ręka mi się nie mieści, a co dopiero, no po prostu... Słuchajcie, ja jestem adwokatem, są środowiska, w których zdarte kostki to jest sexy ponoć, tak? Dobrze, tyle na ten temat. Dobra. Środek, tak? Słuchajcie, przechodzimy do środka, do czegoś, co jest bardzo charakterystyczne dla Flexa i tu musimy powiedzieć o tychże amortyzatorkach. Tak, bo to jest nowość. Słuchajcie, tak jak powiedziałem na wstępie, te skrzynki, według mnie Flex jest zbiorem różnych podobieństw. Zapięcia boczne mają takie jak w DeWalcie, a w ogóle skrzynie są bardzo podobne do Milwaukee, molety mają takie jak w Kubricku i rączkę wyjmowaną też mają tak jak w Kubricku, zaraz do tego dojdziemy. Ale ta część jest autorska Flexa, jest dużo na ten temat opowieści i cała ta płyta, i zatrzymajmy się na tym chwilę, żeby Wam powiedzieć, bo tutaj zdaje się jest duża różnica, jeśli chodzi o filozofię całą stworzenia tych skrzyń, po co, na co, dla kogo. Słuchajcie, i za ile? To teraz jest taka sytuacja, mówiliśmy o tych cenach, ta skrzynka jest bardzo kosztowna, ma to rozwiązanie, które jest efektowne w tych wszystkich rolkach YouTube'owych i tak dalej, to się fajnie prezentuje. Oczywiście Kubrick jest wow. Kubrick posiada blokadę, taką wynikającą tutaj mechaniczną z tego, że jak otwieram skrzynkę, czy to jest kart, albo wychyla się dostatecznie, albo ma blokadę, taki klik, zapobiegający temu, żeby pokrywa nie opadła. Bartek, jeszcze raz, tutaj zobaczcie, mamy ewidentnie, pokrywa nie opada, ale nie ma żadnego dodatkowego szpeja, który jest bardzo interesujący, jeśli chodzi o nagrywki YouTube'owe. Ale kosztuje, waży. I może się zepsuć. Wszyscy pamiętamy te takie historie z klapą bagażnika na mrozie. Ale też jest plus, bo jeżeli na przykład masz tą skrzynkę, a zepsuje Ci się klapa w bagażniku, możesz wymienić. Ale nie no, słuchajcie, jeśli miałbym poderwać dzisiaj jakąś dziewczynę, to tylko na takie siłowniki. Na takie siłowniki. Piotrek ma tutaj pewne inklinacje z siłowni, ale słuchajcie, żartujemy sobie to oczywiście. To też się nie wzięło z przypadku, to się wiąże z tą oto płytą. Ona wygląda w taki sposób, a nie inny, nieprzypadkowo, dlatego że nie mamy tego, ale Flex oferuje takie magiczne pudełeczka z bitami, z wkrętami, Dlatego z te siłowniki, ponieważ jeżeli mamy te flexowskie, oryginalne pojemniczki z bitami, z wiertłami, to pokrywa jest obciążona. I różne inne, pokrywa, normalnie to nam się nabudowuje, bo w tej chwili na przebitkach widzicie z YouTube'a amerykańskiego właśnie te fragmenty, w których pokazują koledzy ten obszar i można je nabudowywać i wtedy ta pokrywa w naturalny sposób by nam opadała, a te amortyzatory powodują, że się to trzyma. No i jest przeciwwaga. Słuchajcie, to jest, teraz wyciągając wnioski, plusy i minusy tego rozwiązania. Jest na pewno oryginalne, ciekawe, autorskie. Plus jest taki, że te pojemniczki, które tutaj widzimy, są z łatwym dostępem, bo domyślam się, że jeśli mam tu bity, a tu mam wiertła, to one nie znikną gdzieś w tych wnętrznościach skrzynki. Natomiast co do minusów, to pierwsza sprawa jest taka, że jak tutaj nadbudowuję, to zabieram przestrzeń skrzyłki w środku, więc muszę mieć taką miarkę najlepiej w oku. O tacce mogę zapomnieć, no bo jeśli tu mam pudełeczko, to już tej pokrywy nie zamknę. Tą tackę gdzieś wyrzucam, pytanie, czy już kiedykolwiek sobie o niej przypomnę. I ostatnia kwestia dotycząca tej filozofii, o której zaczęliśmy mówić. Te pudełeczka magiczne niestety nie są tanie. Te wszystkie akcesoria dopracowane kosztują często po 200-300 zł. I teraz słuchajcie, stop, bo to jest właśnie najważniejsza różnica między tymi dwoma systemami i filozofią i jakby pomysłem, po co one zostały stworzone. Flex to jest system, który ma przechowywać, przewozić narzędzia Flex. I właściwie producent zrobił wszystko, żeby klienta uzależnić od swoich narzędzi. I akcesoriów. Słuchajcie, nieprzypadkowo wziąłem coś po prostu pierwszego z marketu pod tytułem wiertła, takie pióra do otworów w drewnie, jak i też bity. Popatrzcie, tych pudełeczek już tutaj nie podepnę, tak? Jedyne co mógłbym zrobić, to kupić pudełko, ewentualnie kiedyś drogie Flexa, jak wykorzystam, zastosować coś innego lub kupić kolejne drogie, bo z tego co wiem, tylko jest taka możliwość. A zobaczcie, w tej samej skrzynce, w Kubricku, który, jak przypominamy, został stworzony do uniwersalnych zastosowań, tak? Po wyciągnięciu tego, co pasuje też do innych organizerów,
możemy sobie włożyć, co nam się podoba. Jest taka sytuacja, tutaj też widać w środku, jeśli byś Tomku zajrzał, są takie uchwyty pod baterie, pod inne elementy. Na pewno jakiś pomysł na organizację wnętrza mają. Naszym zdaniem ma plusy i minusy. Wnioski wyciągnijcie sami. Słuchajcie, proszę o wrzucenie tacki nieprzypadkowo do środka, bo tutaj na tej skrzynce jeszcze bardzo ważna, istotna informacja, której z filmików nie wyczytacie z obrazu, mianowicie dotycząca wagi, tak? O ile skrzynka tamta zdradzała, że jest solidnie, to ta zdradza, że jest niestety ciężko, bardzo ciężko, czuć pod ręką. Ważyliśmy to, Bartek? Wrażenie jest takie, jakby skrzynka była wypełniona. Kubrick, co było czasem podnoszone z racji na tą solidność, Tak, że jest ciężki. No. że jest ciężki, że jest ciut cięższy od DeWalta, od Milwaukee. Tutaj ewidentnie jest to najcięższy system, jaki do tej pory miał miejsce. To w ogóle się wydaje szczególnie istotne, powiem Wam, z tym oto smokiem, który waży 17 kg. Bartek, jeszcze króciutko na temat środkowej skrzynki. Środkowa skrzynka jest tylko jedna pokrywa, w naszej są 4. Tak. Widzieliście Państwo jakie? W naszej pokrywie Ekspert możecie sobie włożyć bity jakiekolwiek chcecie. Jeżeli na budowie, gdziekolwiek w robocie skończy Wam się coś, jedziecie do najbliższego sklepu, kupujecie. Słuchajcie, i krótko, po prostu najlepsza wrzucacie. pokrywa naszym zdaniem na rynku z dużym organizerem w cenie skrzynki. A jeśli macie Flexa, musicie sobie podwieszać tylko elementy Flexa, które musicie kupować naprawdę za ciężkie pieniądze, bo firma wtedy tak konstruuje politykę cenową, żeby na Was dobrze zarobić. Słuchajcie, zamykamy to przeźrocze. Że najlepiej się zarabia Dla na nowych zasadzie. użytkowników oczywiście mamy uszczelkę, oczywiście mamy tą samą klasę wodoszczelności, oczywiście mamy 2 przegrody, w tym jedną taką fajną multi, którą organizujemy narzędzia. Jak nie chcemy tych przegród, a chcemy tacki, mamy tacki, mamy regularny kształt w środku i wydaje się tyle od skrzynki. I nic nie podwieszamy, czyli zawsze nam się zamyka, w środku kładziemy i wiemy, Dokładnie jaka tak. wysokość. Słuchajcie, co kto lubi, co kto woli, zamykamy tą skrzynkę, przechodzimy do wózków. Generalnie wózek jest bardzo ciężki i to jest jego największy minus, bo myślę, że jeśli chodzi o pozostałe elementy, jest dość spektakularny. Oczywiście mamy rączkę, ta rączka jest duża, solidna, gumowana. Mamy kółko. I też jest wyciągana do Ale pokażcie to, posłuchajcie, bo ja padłem, jak to zobaczyłem. Popatrzcie. Zobaczcie, Kubrick to jest mój autorski pomysł, żeby to w ten sposób... Teraz zblokowaliśmy. Popatrzcie, a teraz trochę ciężko, ale jest to możliwe. Na paznokcie trzeba uważać. Także proszę bardzo. Rozumiecie? Zobaczcie, a teraz Tomek, dla odróżnienia Kubrick, zobaczcie, tak? Dokładnie ten sam system. Jestem przekonany, że koledzy mieli naszego karta na stole, jak to wymyślali. Słuchajcie, bardzo solidny. Tutaj jest naprawdę bardzo solidny. Kółka, jak widzicie, jeszcze z tak zwanymi cyckami, tak jak to się mawiało. No. Więc skojarzenia z motorynek, z Simpsonów, z dzieciństwa jak najbardziej, bo jest grubo, solidnie. Ale są fest duże. Spora warstwa gumy. Jest Chwalą się zresztą, że chyba największe koła na rynku. No bo są większe. Są większe od naszych. To są zdecydowanie. większe i tutaj mamy rączki z boku. Natomiast no, skrzynka jest super ciężka. Jest to na ośce, chyba na łożyskach. Popatrzcie, otwiera się. Też mamy amortyzatory. Tutaj dokładnie to samo, co w skrzynce środkowej, czyli ta możliwość podwieszania jest jedna tacka, nie ma przegród. Kształt w środku z wyraźnie zaznaczonymi nadkolami, jakbyśmy porównali z naszymi, jest tutaj zdecydowanie bardziej fikuśnie, przez to może ciężej zmieścić coś o takim pudełkowatym kształcie, natomiast jest spora pojemność, jest solidność. Słuchajcie, robimy lekkie cięcie, przygotowujemy obiektywną wagę, bo tu sobie musicie uzmysłowić pewne bardzo ważne rzeczy. Mimo, że kart jest na kołach, na łożyskowanych kołach, że jest to naprawdę rzecz, którą się raczej jeździ niż nosi, to jednak są momenty, kiedy musimy to wnieść do busa. Ale to wtedy 2 rączki mamy. I tyle, że musimy mieć kolegę. No jeśli masz kolegę, jeśli masz kogoś mam, chętnego, zawsze mam kolegę. słuchaj, ja Cię zepsułem, ale wielu naszych użytkowników, wielu naszych fachowców to są jednak złote rączki, samowystarczalni goście i wyobrażamy sobie, jak każdy użytkownik, sytuację jakiegoś przejścia, czegoś, co nim sforsujemy z kołami, bagażnika samochodu. Tyle. Waga prawdę nam powie.
nie ma systemu bez organizerów. A mamy dwa organizery, i tutaj to jest pewna cecha, pomijając same organizery, ten system oczywiście w tym momencie nie mamy, to płynie do nas, ma szuflady, ma platformę, ma jeszcze jakieś skrzynki. On jeszcze nie jest tak rozbudowany jak największa konkurencja. Jeśli chodzi o organizery, uważamy, że oczywiście wrażenie jest bardzo solidne. Tu są też grube przeźrocza, są zapięcia i tak dalej. Natomiast ewidentnie są tylko dwa systemy, są dwa rozwiązania, dwa modele. Połówkowy i wysoki. Niestety obydwa Znaczy, oba są tej samej wysokości. Oba są tej samej wysokości, posiadają innymi słowy ten połówkowy, a duży to jest 2 razy jest w dużym to co w połówkowym, kubełek jest tylko duży. Najmniejsza przestrzeń jaką mamy do dyspozycji jest taka, a zatem na taki naprawdę drobny szpej, na coś co ewidentnie się pojawia i często mamy zapytania, tutaj tego brakuje. W Kubricku dla przypomnienia popatrzcie, mamy aż 5 rozmiarów organizerów. 5 rozmiarów organizerów. 2XL, czyli głębszy od tego, XL będący odpowiednikiem tego tutaj większego. Mamy też organizer M i M+, i schowałaby się tutaj, ale jest MK, tak? LK, przepraszam. Popatrzcie, to wszystko możemy spiąć. A dodatkowo porównanie takie, że jednak ten kubełek i ta przestrzeń versus ten kubełek tutaj no pozwala umieścić dużo drobnego szpeju, tak? W tym wypadku musimy zadbać o jakieś mniejsze pojemniczki sami i tak dalej. Więc organizery... Czyli krótko mówiąc, Bartek, we Flexie są tylko głębokie, wielkie kubły. Tak. I teraz zobaczcie, może ja tak już powiem wprost. Czekaj, chodźcie panowie z kamerą, wjedźcie mi tu do środka. 1, 2, 3, 4 kubły. Myśmy za ten organizerek zapłacili 200 zł. Połówkowy. Połówkowy, 200 zł. Tak. Ten organizerek możecie kupić 70-80 zł, może 90, tak? I ważne jest to, że ten organizer jest na drobne rzeczy, czyli w XL-u mamy też wysokie kubełki, mamy grubasy, bo takie potrzebujemy. W 2XL-u mamy mega grubasy, ale tu mamy drobniejsze rzeczy, a przecież każdemu z nas są potrzebne drobne rzeczy, każdy z nas je ma. Ja osobiście nie zgadzam się z takim wnioskiem, że jest Flex, długo nic i cała reszta. Zdecydowanie to jest sytuacja, w której to jest jak najbardziej porównywalne zarówno z tą zachodnią konkurencją, ale też z Kubrickiem. Wybór należy do Was. Pamiętajcie o tych wszystkich cechach. Znaczy ja, jeśli mogę coś od siebie dodać, to jestem pod wrażeniem tej flexibility, czyli pewna taka elastyczność w zakresie mocowania akcesoriów, bo mamy tam 3 sposoby mocowania akcesoriów. Akcesoria, które montujemy do pokrywy od wewnątrz, akcesoria, które montujemy do korpusu od środka, tam są takie 4 punkty, oraz trzecie miejsce to jest akcesoria montowane tutaj do tych aluminiowych rzeczy. I to mi się bardzo podoba, to jest w ogóle fajny pomysł na biznes tak naprawdę i tu jest clue tego programu. To wszystko ma swoją cenę. Bardzo mi się to podoba, natomiast pytanie, ile finalnie za to... Oczywiście. Ale teraz to, co Ty mówisz, że jest plusem, dla mnie i podejrzewam dla bardzo wielu użytkowników będzie minusem, ponieważ jeżeli te skrzynie uzależniają odbiorcę od tylko akcesoriów Flexa, to jeżeli ktoś trafi dobrą promkę na Milkę, dobrą promkę na DeWalta, to nie skorzysta, bo on ma system Flex, rozumiem? I wszystko musi kupować za dość ciężkie pieniądze. No to jest dla fanów, no to po jest, prostu dla fanów. To jest sytuacja, Tak. gdzie rozmawiamy w ogóle tak jak o samochodach. Trzeba brać pod uwagę nie tylko koszt zakupu, nie tylko emocje, ale też koszty eksploatacji i wszystkie inne plusy i minusy. Słuchajcie, dziękujemy Wam za ten odcinek. To jest początek naszych testów światowych, myślę bardzo egzotycznych. Już płyną, bo mam informacje, które dostaję na telefonie. Jeszcze większe rarytasy ze Stanów. Klein Tools, myślę, że bardzo egzotyczny system. Też coś, co wbija się przebojem na rynki, na YouTube amerykańskie, czyli Tough Build. Ale Tough Build to też firma, która nie ma fabryki. To też firma, dokładnie. Wymyślają produkt i produkują na zewnątrz, tylko dystrybuują. Słuchajcie, na pewno będziemy chcieli te skrzynki dotknąć, bo jak mówię, prospekty, filmiki promocyjne to jedno, jakieś tutaj testy z naszej strony myślę, że pozwolą wielu użytkownikom się zorientować. Dziękujemy jeszcze raz, zapraszamy, śledźcie naszą grupę na Facebooku Kubrick, skrzynie narzędziowe, warsztat,
samochód, I budowa. budowa. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma taką skrzynię, macie swoje doświadczenia, piszcie komentarze. Jeżeli widzicie jakieś egzotyczne systemy, które chcielibyście, abyśmy zrecenzowali, też o tym wspomnijcie. Z całą pewnością to zrobimy dla Was i też dla siebie, bo bardzo nas to inspiruje. W ogóle ciekawy temat, wydaje mi się. Nie wiem, jak sądzicie. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie. Na razie.